Cześć. Ktoś zapytał, jak moje pomidory rosną. No zobaczcie, rosną jak szalone. I postanowiłam Wam powiedzieć parę moich myśli, bo wczoraj obejrzałam film na YouTubie, kanał, który tak jakby jest, ten pan jest ekspertem od ogrodnictwa i powiedział coś takiego, że pomidory mogą tylko wyżywić jeden pęd i że normalne pomidory, tak jak te, wiecie, tradycyjne, stare odmiany, nie prowadzi się na dwa pędy, bo po prostu nie dadzą rady ich wyżywić. I ten pan miał pomidory szczepione i te szczepione pomidory prowadził na dwa pędy i powiedział coś takiego, że szczepione pomidory sobie dadzą radę, bo korzeń się bardzo dobrze rozwija i można je prowadzić na dwa pędy i pomidory koktajlowe można prowadzić na dwa pędy. Co jest kompletną nieprawdą, moim zdaniem. Nie wiem, powiedzcie mi, jakie jest wasze zdanie, ale ja prowadzę te wielkoowocowe pomidory na dwa pędy. One same chcą tak rosnąć, same się dzielą i w zeszłym roku jest dowód na moich filmach, że dobrze sobie radziły. Na przykład ta odmiana Cuorantico di Acquiterme miała dwa pędy, i na dwóch pędach miała ogromne owoce, takie same na jednym i na drugim. Nie nawoziłam niczym, dałam tylko obornik granulowany pod korzeń i trochę pokrzyw i nic więcej nie robiłam, tylko podlewałam oszczędnie i nie wiem, skąd się wziął ten pomysł, że pomidor może wyżywić tylko jeden pęd. Jeżeli zostawimy pomidor na dziko, to będzie miał 25 pędów, będzie się płożył i wyżywi wszystko. Pomidor rośnie jak chwast i to jest totalna nieprawda, że pomidor ma za mały korzeń, żeby wyżywić wiele pędów. Korzeń pomidora rośnie głęboko, ma wiele takich rozgałęzień, także nie wiem, tak jak na tym kanale w Szumilesie był ostatnio taki film, że nie wierzcie wszystkim internetowym ekspertom, sprawdźcie sami, jeżeli chcecie zobaczyć, czy normalny pomidor można prowadzić na dwa pędy, to sprawdźcie, bo można. Miałam kiedyś pomidory szczepione i to była odmiana Crimson Crush, bardzo były drogie, tylko jedną odmianę można było kupić. Owszem, była bardzo, bardzo plenna. Tu wstawię Wam zdjęcie, obwieszona pomidorami, ale pomidory były bez smaku, bo to jest mieszaniec i taką tylko ma zaletę, że jest odporny na zarazę i można sobie uprawiać na zewnątrz i jest dużo pomidorków, no tylko, że nie smakuje. Więc Anglicy by powiedzieli, what's the point? Czyli jaki sens. No, zaraz Wam pokażę, jak moje pomidorki rosną. Te niektóre dwa pędy to już mają taką wysokość od rozgałęzienia. Są pierwsze owoce na Sofii Sakowej. Pokażę Wam, jaki jest kształt. Dzisiaj wielkie sadzenie też dyń, czyli squashów, które się tu kiszą, bo jest ciągle straszny wiatr i noce jeszcze nie są takie ciepłe, ale już dzisiaj idą do gruntu. Tutaj macie ognistą kometę Sofii. Sama się podzieliła na dwa pędy. Pędy są prowadzone po dwóch sznurkach. I tutaj mamy pierwsze grono i pierwsze owoce. Ognista kometa Sofii ma być w kształcie takiej, wiecie, serca z zaostrzonym końcem. Ten owoc jest trochę taki okrągły, ale ten już ma taki fajny dzióbek, zobaczcie. Tutaj jak usuniemy te płatki, to ma taki fajny dzióbek i to właśnie jest ta kometa. Ma dużo kwiatków, no i żeby pomóc im zapylić, to wystarczy tak zrobić. Pomerdać je troszeczkę i się pozapylają, bo pomidor to jest wszystko, co mu potrzeba do zapylenia. Słupek i pręciki i się sam zapyla. Tylko tak porobimy. I zobaczcie, fajne owocki, duże grono, następne grono i następne grono. Nie ma żadnego problemu, obornik granulowany ma pod korzeniem. Zobaczymy następne pomidorki, jak wyglądają. Słodki karmel Sofii, zobaczcie, jak się podzielił. Ma prawie równomierne dwa pędy i ma pierwszy owoc.
Słodki karmel Sofii, zobaczcie. Taki kształt. I widać już, że będą paseczki. I tutaj następne owoce się zapylają. Tutaj jest następne grono. Tam jest następne grono. No i ja nie widzę, żeby ten pomidor bardzo cierpiał z tego powodu, że ma 2 pędy. Bardzo jest zadowolony. I co robimy? Po prostu okręcamy te pędy w koło sznurka. I to jest najprostszy sposób na podwiązywanie pomidorków. Tu następne grono, tu następne grono. Jest zadowolony, happy. Sophia's Bliss. Zobaczcie, także sam się podzielił, sam chce tak rosnąć. Te pomidory stare, wielkoowocowe zaleca się, żeby prowadzić na 2 pędy, ponieważ z jednego pęda byśmy może nie otrzymali tyle owoców, żeby powiedzieć, że to jest plenny pomidor. Tu jest wielkie grono i one sobie całkiem fajnie radzą. No zobaczcie. Te 2 pędy są równomiernej wysokości i tutaj już się następne grona tworzą. Pączki. Tu będzie następne grono, pączki. Bardzo fajny, zielony, mocny pomidor, bardzo wysoki, zdrowy. Emerald Caramel Elena, pierwszy owoc, taki kształt. To będzie pomidor zielony, ale też będzie miał paski. Tu jedno grono, tu następne grono, tam następne grono. Mnóstwo. A tutaj mamy Erice Grosse Herz i to jest pomidor, który będę prowadzić na 3 pędy. Tak, to jest jedyna moja roślina, z którą robię eksperyment. Prowadzę na 3 pędy. Te 2 pędy już są podwiązane. 1, 2. Tu są pączki, tu są kwiaty, tu są pączki, tu jest grono, a mój 3. pęd jest tam na dole. Wygląda dosyć mocno. Tu jest mój 3. pęd. Jeszcze go nie podwiązałam. Zobaczymy, jak mój eksperyment wyjdzie. Serce coli Eugenei. Taki ma kształt. Jest już taki pomidor w kształcie serca. Marina Sprays. Bardzo słodki pomidorek, bardzo smaczny. Pierwsze grono już zapylone. Tu mamy Essig Crystal. To jest pomidorek, który jest czerwono-żółto-pomarańczowy w kształcie serca. Też pięknie rośnie. Apelsinowoje mango, czyli pomarańczowe mango. Owocki już, zobaczcie, to jest mój najwcześniejszy pomidor. Ma 3 zawiązane owoce, 4 zawiązane owoce. Ten się nie zawiązał. 4 owoce tutaj zawiązane, bardzo wczesny pomidorek, rośnie też na 2 pędy. Severe melon albo harsh melon, to jest pomidor w kolorze okrowym, tutaj już się zawiązał i też bardzo fajnie, mocno rośnie. Tu następne grono. Anti-swirl Polish plum też się zawiązał, super rośnie, też rośnie. A tam Brandywine OTV. A tutaj pierwsza batiania. Proszę bardzo, tu następna. Teraz przerywnik na melony, bo postanowiłam melony prowadzić tak samo jak ogórki szklarniowe, czyli obciąć wszystkie pędy boczne do momentu, jak ten melon podrośnie troszkę wyżej. No i widzicie, tutaj są same kwiaty męskie na tym melonie. Poobcinałam pędy boczne, nie pozwoliłam mu zawiązać owocu, bo musi po prostu być silniejszy, żeby te owoce zrobić i te owoce będą się zwieszały z pędu bocznego na dół, więc żeby nie leżały na ziemi, to musi być troszkę wyżej. Na przykład jak tutaj przy tej odmianie, to jest pęd boczny, na którym będzie melon i to jest dla mnie za nisko, więc ten melon tutaj ucinam. To znaczy pęd boczny ucinam, nie cały melon. I tu jest następny pęd boczny, który utnę zaraz. Tu jest następny pęd boczny, który usuwamy, bo ten melon jeszcze jest za niski, jak na mój gust. Tutaj tak samo pousuwałam pędy boczne, a
i on sobie rośnie i ja go po prostu okręcam w koło sznurka. Tak robimy, jeżeli prowadzimy melony pionowo. Jeżeli prowadzimy sobie melony na płasko, no to nie ma sensu tego robić, bo wtedy rosną sobie tak jak chcą. Jeżeli chodzi o arbuza, to nic z nim nie robiłam, bo się boję. No i nie jestem pewna, czy rośnie tak samo jak melon, więc go zostawiłam w spokoju. A ogórki szklarniowe rosną tak. Pousuwałam wszystkie małe ogóreczki tutaj z kątów liści. Pousuwałam pędy boczne, bo chcę, żeby troszkę podrósł tak samo. Tutaj tak samo, widzicie, łysy. Jeżeli prowadzimy ogórki, które są mniejsze niż szklarniowe, bo te szklarniowe ogórki będą ogromne, długie na pół metra, więc ta roślina jest za mała, żeby taki ogórek wyżywić i rosnąć za jednym razem, więc czekamy, aż się zrobi silniejsza. Ale jeżeli mamy ogórek gruntowy, tak jak ten, małe ogóreczki, no to go zostawiam w spokoju, nawet jak rośnie pionowo. Tu widzicie, już są zawiązane małe ogórki i zostawiam. To jest ta odmiana To Everyone's Envy i ma mieć dużo owoców z jednego węzła. Zobaczymy. Tutaj widzimy kilka zawiązków z jednego węzła. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Czy wszystkie te ogóreczki urosną, czy tylko niektóre. Na razie jeszcze jest krótki. Papryki też rosną, zawiązują pierwsze owoce. To jest Bull's Heart, czyli bycze serce. Pozawiązywane owocki. Co tam jeszcze? Tutaj mamy cockatoo. Ta długa papryczka. Cockatoo. Tutaj mamy King Arthur. Też, czyli król Artur. Pozawiązywane. Tutaj mamy Etude. Etuda pomarańczowa papryczka. Bardzo dobra. Polska odmiana. To odmiana z Tesco, jeszcze się zbiera, nasiona wydłubane z papryki z Tesco. To jest lilac, czyli jasno taka fioletowa papryczka, wczesna dosyć. Tutaj mamy accordion cherry i to jest właśnie multiflora. Zobaczcie, pierwsze akordeonki się pozawiązywały, akordeoniki. I to jest właśnie, tak wyglądają multiflory, mają 100 owoców z jednego grona. O, tutaj też jest jeden akordeonik. Tu mamy następne grono. Ten prowadzę na jeden pęd, dlatego że ma tyle owoców i nie potrzebuję. Mam jeszcze jeden na zewnątrz. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają pomidorki na zewnątrz, w gruncie. Wiecznie dzisiaj. Tu mam słoneczniki, tu mam kukurydzę z rozsady, a tutaj sobie na próbę posadziłam 3 pomidorki w gruncie. I ten pierwszy to jest właśnie accordion cherry. I tak wygląda. No, nie widzę ogromnej różnicy, poza tym, że jest trochę opóźniony we wzroście, bo te gronka są troszkę mniejsze, ale no, daje radę i też go tu prowadzę na jeden pęd. A tu pokażę wam ciekawostkę. To jest ta odmiana Sugar Giant, czyli cukrowy gigant. Z jednej z tych wschodnich stron internetowych. Tu zawiązuję owoce. Nie jestem pewna, czy to jest niski pomidor, czy wysoki, więc na razie wilków nie poobrywałam, bo może to jest taki, wiecie, niski pomidorek. Ale co jest ciekawe, to kształt liści. Te liście są takie inne, bardziej takie ostro zakończone. I nie jestem pewna, czy to jest właśnie ten liść marchewkowy, bo czasami niektóre odmiany mają właśnie takie inne liście, które się nazywają marchewkowe. Są takie cieńsze jak marchewka. I nie myślę, żeby to był wynik warunków atmosferycznych, bo te pomidory, ten ma normalne liście, to jest honeymoon, ma normalne liście. I nie wiem, dlaczego ten rosyjski pomidor, który miał być, wiecie, taki odporny na złą pogodę, miałby być mniej odporny. I myślę, że to jest po prostu cecha tej odmiany, że ma taki liść marchewkowy. Słyszeliście o tych marchewkowych liściach? Dajcie znać w komentarzach. Wracamy do papryk. To jest Lesia Red, czyli czerwona Lesia.
Fajna odmiana. Tam z tyłu też mamy czerwoną lesję. Widzicie, wczesna odmiana, zawiązała już owoce. Tutaj mamy Between the Lines. Zobaczcie, na razie są takie fioletowe te owocki, ale mają być w różnych pasiastych kolorach. Tutaj mamy też Etude, zawiązuje. Tu mamy Lilac. Tutaj ukraińska słodka czerwona też ma. A to jest ta papryka Cud, Miracle Paprika. Jeszcze nie ma żadnych owoców. Tam z tyłu mamy Marinkin Jazyczok, czyli języczek. Tutaj mamy Rosy Cheeks, czyli różowe policzki. Taka wydłużona, fajna papryczka. Co tu jeszcze mamy? Marta Polka. Jeszcze nawet nie kwitnie. A tu złamana papryka, związana sznurkiem, sklejona taśmą izolacyjną. I zobaczcie, przeżyła. To wystarczyło, żeby naprawić tą łodygę. Tak jakby człowiek sobie złamał rękę i założylibyśmy gips. To zobaczcie. I nawet te liście na górze są zielone. A tu jest pierwsza papryczka zawiązana. A to jest Atlant. Te papryki mają być ogromne. A tam następny Atlant i ta papryka nawet jest mniejsza, ale ma już 3 owoce zawiązane. Moja działka pachnie różami, bo jak się wchodzi, to mamy Monster Wood, a tam jest moja Gertruda. Tam jest Gertruda. Tam. I to wszystko tak cudownie pachnie. Tutaj w tym tunelu pomidory też sobie dają radę. Na przykład tutaj mamy łzy elfa. Zobaczcie. Już też zawiązane. Tutaj mamy Sun Gold. Już są pierwsze owocki. Tutaj jest Butterfly, czyli Multiflora. Co jeszcze? O, tam widzę krasawczyk jest zawiązany. Tu mamy krasawczyk, odmianę alifirowa, piękne serce. No i też wszystkie prawie tutaj są prowadzone na 2 pędy. Kto chce odcinek o ziołach leczniczych, ręka w górę, bo jeszcze nie było tej wiosny o ziołach leczniczych. Na przykład to jest tarczyca. Zobaczcie, jak przepięknie kwitnie. Mój mąż myślał, że to jest lawenda. Pewnie dzisiaj na obiad brokuł. W trzecim tunelu też pomidory ładnie rosną. Tutaj mają najgorsze warunki, bo jest sucho i planuję zdjąć folię na zimę w tym tunelu, żeby odświeżyć tą ziemię, bo jest naprawdę trudno utrzymać tutaj wilgotność i tutaj nie wiem, czy już jakieś pomidorki są zawiązane, czy nie. Na razie nie widzę. Tu jest pierwsza maleńka Mendigoria, czyli odmiana pochodząca z Hiszpanii. Tu jest pierwszy malutki Purple Calabash. Tutaj. A tam drugi. Tutaj drugi. No, nie wiem co o tym myśleć, o tym całym prowadzeniu na 2 pędy, które odmiany. Na pewno mi powiecie wasze zdanie w komentarzach, ale nawet w komentarzach pod tym filmem, który wspomniałam, były takie wpisy, że ludzie prowadzą na 2, 3, 4 pędy i nie mają żadnych problemów. Także myślę, że to na pewno jest nieprawda i nie bójcie się prowadzić na 2 pędy. A wiecie co robi się z rzodkiewką? To jest moje najwcześniejsze wspomnienie na temat działek i ogrodnictwa. Moja mama dostała działkę pracowniczą, jak ja byłam dzieckiem, miałam kilka lat i ja chciałam właśnie posiać rzodkiewkę i chciałam sobie zjeść rzodkiewkę, tak jak idę do babci i wyrywam sobie rzodkiewkę i jem. I to było moje marzenie właśnie, ale moja mama stwierdziła, że nie ma czasu na działkę, pozbyła się działki i nawet jako kilkuletnie dziecko
Było mi smutno z tego powodu, bo nie mogłam mieć swojej rzodkiewki. No, ale widzicie, te najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa, no zobaczcie, co z tego wynikło. Ja po prostu bez działki żyć nie mogę.